Hej, tu Seba, a dziś zapraszam na nagranie, jak zrobiłem regał rozsadowy, czyli Growbox. Do oświetlenia naszego Growboxa użyję lamp natynkowych LEDowych 18W. Istotna jest ich barwa oraz moc. Każda lampa będzie miała niezależne zasilanie. Wychodzi to troszeczkę taniej niż paski LEDowe i osobne zasilacze. Wystarczy tylko przylutować wtyczki. Ja użyłem do lutowania takich osłonek termokurczliwych z cyną za pomocą opalarki. Ważne jest, żeby podłożyć na przykład, tak jak ja tutaj, płytkę ceramiczną, tak żeby nie poniszczyć plastików w osłonach do lamp. Oczywiście każdą lampę niezależnie sprawdzę przed podłączeniem, przed instalacją w Growboxie. Do naszego Growboxa użyję regału takiego, jak tutaj widzicie. Jest to regał, właściwie to nie jest regał, tylko to jest taka szklarnia balkonowa. Ja już mam kilka lat, te folie oczywiście po jakimś czasie się zużywają, więc idealnie mi się to nada na właśnie taki Growbox, czyli regał rozsadowy. Istotne jest, żeby mieć regulację wysokości lamp, bo jak widzieliście, wcześniej miałem takie na stałe i to się nie sprawdzało, po prostu wyciągało te rośliny do góry, a o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby one się dobrze ukorzeniły i nie rosły zbyt wysoko. Tu widzicie już lampę, jak wygląda zamocowana w naszym regale. Jest dość proste. Do tych blaszek, które były oryginalnie, przymocowujemy łańcuszek, taki zwykły, gospodarski, i karambinczyki 4 cm. I wodę możemy sobie właśnie dzięki temu regulować odpowiednią wysokość. Jak wspomniałem, jest to bardzo istotne. Każda półka będzie miała taką regulację, każda półka też będzie miała niezależny włącznik. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało docelowo. Tak jak tu widzicie, ja zastosowałem taką listwę z 5 włącznikami. Każda półka jest niezależnie włączana. Jest to tyle wygodne, że jeżeli na jakiejś półce nie będziemy mieć żadnych rozsad, żadnych roślinek, które mają rosnąć, albo będą w fazie, która nie wymaga oświetlenia, będziemy mogli po prostu ją wyłączyć. Myślę, że to będzie bardzo wygodne. Na każdą półkę mam taką kuwetę, nie za wysoką. W tej kuwecie będziemy po prostu umieszczać doniczki poszczególnych roślinek, tak żeby po prostu zadbać o to, żeby wilgoć nie ściekała na dół, no żeby się nie robił problem z wodą, którą oczywiście gdzieś tam będziemy podlewać te wszystkie nasze roślinki w rozsadach. Jeżeli chodzi o okrycie regału, ja zastosowałem jakiś taki stary koc termiczny, kowy, już dosyć zużyty. Generalnie chodzi o to, żeby odbijał światło do środka, a jednocześnie żeby światło nie wybiegało na zewnątrz, tak żeby pokoju mocno nie oświetlało, zwłaszcza, że to gdzieś tam będzie, powiedzmy, w sypialni. Myślę, że taki koc się dosyć dobrze sprawdza. Zatrzymuje w środku światło, tego światła powinno być dużo. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to nic nie stoi naprzeciwko, żeby takie Growboxy, nawet takie mniejsze, czy podzielić sobie ten regał na mniejsze półki i gdzieś stawiać przy oknie. Jednak istotne jest to, żeby było w miarę blisko okna, także sadzonek mocno nie wyciągać, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest istotne, żeby one nam po prostu nie rosły długie, no bo potem będą się przewracać, będzie z tym spory problem. Jeżeli chodzi o sterowanie światłem, ja używam takiego sterownika analogowego, powiedzmy, który będzie zapewniał nam włączanie i wyłączanie światła, tak żeby światło nie świeciło się cały czas, tylko symulowało dzień i noc. Jest to też bardzo istotne, jeżeli chodzi o zapewnienie dobrego oświetlenia i dobrej jakości światła. Też ważne jest, żeby w tej fazie wzrostu, kiedy mamy części zielone, to światło było białe, więc tutaj się to powinno sprawdzić. My w zeszłym roku mieliśmy trochę własnych, trochę kupionych. W tym roku planujemy mieć jak najwięcej własnych. I zarówno pomidory, i papryki, i co tam jeszcze wymyślimy. Tu już możecie zobaczyć, jak w Growboxie ładnie nam rosną papryczki. Tutaj jakieś, nie wiem, szczypiorki, pewnie koperki, też pomidory pewnie się już pojawiają, więc wszystko tutaj powoli sobie będzie teraz rosło. Jak widać, sprawdza, u góry są jeszcze półki niezagospodarowane lub takie półki, gdzie jeszcze nie ma fazy wzrostu zielonej, więc nie ma tam potrzeby
oświetlenia. Bardzo zachęcam do robienia sobie takich growboxów. Własne rozsady na szklarni na pewno się sprawdzą. W zeszłym roku mieliśmy też trochę własnych, ale trochę musieliśmy dokupić. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.